Cześć, dzisiaj będzie aktualizacja balkonu, warzyw na balkonie i tak dalej. Pokażę Wam, co mi idzie, co mi nie idzie. I ktoś tutaj pierwszy raz, pamiętajcie, że ja to robię wszystko tak pierwszy raz na poważnie, jeżeli chodzi o uprawę warzyw. I to wszystko taki, ta cała uprawa na balkonie tych warzyw i tak dalej ma na celu takim bardziej relaksacyjnym, czy takim po prostu, wiecie, żeby się odmurzyć, może tak, albo po prostu przyjemnie sobie posiedzieć na tym balkonie. To nie jest jakiś specjalny opór na to, żeby mieć stricte jakieś plony. Chociaż z tych kilku pomidorków, które by wyrosły i tak dalej, to jak najbardziej będzie pociecha, tylko to nie jest główny cel, jeżeli chodzi o tą uprawę na balkonie. Dobrze, to chodźcie, ja Wam wszystko pokażę po kolei. Zacznijmy może od fasolki. To jest fasolka tyczna Blauhilda i biała jaś wsadziłem tutaj. I ona tak sobie po prostu rośnie. Jak będzie za gęsta, to się po prostu usunie. Tak jak mówiłem. Kupiłem też nowy rozmaryn. No bo te zioła, jeżeli chodzi o te zioła ogólnie w doniczkach, to one bardzo mi kiepsko rosną. Wkładam palec, mają sucho. No ale nie wiem, nie mam pojęcia. Staram się ich nie przelewać po prostu. Tak gdzieniegdzie jeszcze są sałaty, jest mniszek lekarski, ale jego to wszystko używam jako sałata, po prostu jako sałata. Tutaj są jeszcze inne zioła, dziewanna, jeżówka tam sobie rośnie, one są takie malutkie, ale mi to nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o tą główną donicę, to jak widzicie, wszystkie truskawki są po prostu takie, wszystkie truskawki są takie. Były takie przynajmniej. Dużo ich nie było, ale były. Truskawka, która wytwarza truskawki do samych przymrozków, to ona jeszcze nic nie wypuściła. Sałaty już powoli idą w kwiaty, ale ja to wszystko mówię Wam, wykorzystuję. Rukola gdzieniegdzie jeszcze tam została wysiana pomiędzy nie i ona też gdzieś tam pomiędzy nimi. Nasturcja oczywiście ładnie rośnie, też ją używam. Czekam aż zakwitnie. To jeszcze bazylia jest oczywiście. Pomidory już zaczynają kwitnąć, pokażę Wam bliżej. To jest pomidor Krym. I on jest taki wysoki, to będzie pomidor wysoki, ale wiecie co ja zrobię? Ja po prostu wezmę i ja go po prostu przywiążę do barierki i on będzie szedł po barierce. Dzisiaj muszę i tak to zrobić, bo przyszedł alert i będzie burza, silny wiatr, więc i tak trzeba to będzie zrobić jeszcze dzisiaj, słuchajcie. I tam, słuchajcie, obok, powyżej, tu, tam, idą kolejne grona. Nie chcę teraz się wychylać, bo tam pani coś robi na balkonie, a ja nie będę po prostu machać z telefonem. Pomidorki, oczywiście te dolne listki niektóre poobrywałem. Papryka Oda ładnie wyrosła, wystrzeliła wręcz. Sałaty wyglądają tak. Zioła oczywiście, które lekko pozagęszczałem, jeszcze będę musiał to zrobić, czy je przyciąć. Maskotka już wypuszcza pierwsze kwiaty. U góry jeszcze ma kolejne pączki. Sałaty też są tam do usunięcia, ale to z czasem, słuchajcie. Tam rośnie borówka za pomidorkiem, za maskotką, ale ona jakoś tak, ja chyba z niej zrezygnuję, powiem Wam szczerze. Pani zrobi przebitkę, bo tutaj mam groszek. Groszek jakoś tak, miałem jakieś takie, co do groszku, ja miałem jakieś takie lepsze oczekiwania. Niestety one się nie spełniły, no trudno, ale oczywiście groszki jakieś są, więc nie ma co narzekać. Tutaj jest jeszcze ta fasolka karłowa, jakaś tam fioletowa. Nasturcja o czerwonych kwiatach, Empress of India. Czekam aż ona zakwitnie, czekam aż wszystkie nasturcje zakwitną.
szpinak, on akurat bardzo ładnie rośnie. On jest jeszcze taki do podwiązania. Pomidor, ten puszesty, nie pamiętam jak on się nazywał. Gdzieś tu jest nazwa tego pomidora, to jest ten pomidor. I tak wszystkie takie rzeczy na razie daję tu. Tu dałem fusy od kawy, niech to sobie rośnie, niech to się nawozi. Jeżeli chodzi o nawożenie tych wszystkich roślin, to ja je podlewam wodą z nawozem co niedzielę po prostu. A tak to 2-3 razy w tygodniu podlewam wszystkie donice. Tu jest taki lepszy kłębek bazylii. Jeżeli ogólnie chodzi o bazylię, wysiałem jeszcze czerwoną, ale czerwona jakoś tak szybciej się poddała. A pierwsza bazylia, która została wysiana, to już w ogóle obumarła. Nie wiem, jakiś tam wciornasek ją po prostu zeżarł. Aloesa tutaj wyrzuciłem, mówiłem, że go wyrzucę, żeby się lepiej wybarwił. Tu jest jeszcze burak liściowy. On chyba taki duży mi teraz nie wyrośnie, wątpię. Jeżeli chodzi o coś, co się udaje, bardzo mnie to cieszy, to oczywiście to są te papryki Ramiro, spiczaste, te z marketowe. Sałaty Lor Rosa masłowe, moje przepiękne, które mi się tak bardzo podobają, nasturcje. Oczywiście jadalne, jak najbardziej. Ja z nich korzystam. Najbardziej z tej dużej, żeby nie obrywać za dużo listków, ale powiem wam, piękną robotę robią. Jeżeli chodzi o rzodkiewkę, to widzicie, ona wybiła w kwiat. Tylko że rzodkiewka, ja jej użyję do kanapek. Po prostu listki użyję jako sałaty. Już tak wcześniej robiłem, nie chcę, żeby coś tu zmarnowało. A jeżeli chodzi o mszyce, to mszyce się pojawiają oczywiście, ale wiecie co? Najbardziej z mszycą smakuje rzodkiewka. Nie nasturcja, jak to niby jest mówione, że nasturcja to jest taki przyciągacz na mszycę, że wszystkie rośliny zostawiam, ale idą na nasturcję. U mnie jest tak, że nasturcja im wali ich nasturcja, że tak brzydko powiem. One wszystkie wolą właśnie rzodkiewkę. Cały czas atakują rzodkiewkę. Inne roślinki pojedynczo też, ale to po prostu je zmyłem z tych roślin wodą i to tyle. A zioła to z nimi jest różnie, powiem wam. Najlepiej po prostu na balkonie tutaj idą, przynajmniej u mnie. Tutaj nie ma też aż tak dużo słońca, to jest przez kilka godzin może to jest słońce. Od 10 do 15 może bym tak powiedział. A tak to po prostu jest dużo rozproszonego światła. W ogóle przez długi okres czasu było bardzo tak, powiedzmy, że było zachmurzenie, więc nie wiem, czy to też odgrało jakąś swoją rolę. Było wyściółkowane korą, ale i tak staram się tutaj wrzucać jakieś resztki organiczne, żeby dodatkowo to się z czasem nawoziło, rozkładało i oddawało te składniki odżywcze właśnie roślinom. Tam jest oczywiście cukinia, zaraz do niej przejdziemy. Nagietki, ten jest na razie największy, reszta jest taka mikroskowata. Pomidor Black Beauty, już dałem tyczkę. No, ten rośnie najgorzej, ale to wiadomo. Się też jakoś tak zastopował na początku, ale teraz ładnie startuje. Kwiatów jeszcze nie ma. Niektóre te listki jeszcze oberwę na dole. No, ale patrzcie. Te kolory po prostu szkoda, że sobie nie zrobiłem, nie zasadziłem więcej pelargonii, bo jednak one robią robotę. No, bardzo mi się podobają. Teraz ta donica. Jeżeli chodzi o nią, tam wilgoć utrzymuje się najdłużej, tam najrzadziej podlewam. Niestety petunia tutaj bardzo kiepsko kwitnie. Nie wiem, czy ona się musi dostosować po tym sadzeniu wcześniejszym. Też ją zagęszczałem jakiś czas temu. Truskawki tutaj w ogóle idą beznadziejnie w tej donicy. Papryka ładnie się rozkrzewiła, wypuszcza dużo pączków kwiatowych. Te pomidorki karłowe w ogóle jakoś takie wyciągnięte się zrobiły. Też zaraz będą kwity, bo już mają pączki kwiatowe. Najbardziej jestem dumny z pomidora dynopłodnej. Ten, widzicie, jest taki bardzo duży, olbrzymi.
najlepiej się przystosowało, najszybciej, najładniej rośnie. Sałaty też tam są już takie, które idą w kwiaty, ale na spokojnie to wszystko będę zużywał do jedzenia. Ja tego nie pomarnuję. Tam jeszcze u góry, zaraz też przejdziemy, wam pokażę, tam sobie też dosiałem sałaty. Wiecie co, jestem na tyle inteligentny, że tutaj sobie wysiałem pietruszkę, nać i tak dalej i inne rzeczy. I mi to powschodziło. Tylko ja w ogóle o tym zapomniałem. Ja myślałem, że to są jakieś chwasty, ja je po prostu stopniowo wyrywałem. A potem się dziwię, czemu nic mi nie kiełkuje. Rozumiecie to? No, takie czasem głupoty nam się po prostu zdarzają. U mojej cukinii ona też jest trochę taka wyciągnięta, ale już ma jakieś pączki się szykują. Dużo ściółki, żeby ona miała jednak trochę dużo tych składników odżywczych i jednak, żeby to ją chroniło przed nadmiernym wysychaniem. Ale to jeszcze dołożę. Tutaj papryka Ramiro dalej kwitnie. I tak. Wysiałem sobie jeszcze rukolę, pietruszkę. Ta moja nasturca jeszcze tutaj wykiełkowała oczywiście. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Nasturca jeszcze ta variegata. I tam moje siewki, tutaj jest kompost. Kompost, który już tutaj wrzuciłem na te zrębki. Niech sobie już nie chciało mi się tego już przyczepywać. Pomidor Black Beauty, niech on sobie rośnie. Te Black Beauty powolutku rosną, ale to nie szkodzi, mówiłam, to nie szkodzi, inne kwitną, tamte i później kiedy indziej zakwitną. I dla mnie jest to jak najbardziej w porządku. Te truskawki w tej donicy chorują, może mają za wilgotno, nie mam pojęcia, nie wiem co to jest. Papryka Ramiro też tutaj sobie ładnie daje radę, też dużo pączków daje. I mój pomidor dynopłodny. Który ma takie bardzo, bardzo, bardzo duże liście. Jak na pomidora, przynajmniej dla mnie. Dla was może nie, dlatego kto uprawia pomidory, dla mnie tak. Te pomidorki karłowe. Ten jeszcze nic nie wypuszcza, ale inne już mają jakieś tam pączki kwiatowe. I tak, tutaj jest dużo sałaty, wysianej pietruszki. Ja się bardzo cieszę, że ona mi wykiełkowała. Tutaj tak samo są miniaturki pomidorków. To już są te ogórki, oktopus. Spinają się tutaj, potem będą zwisać. One już mają dużo kwiatów. Tu są kwiaty i jeszcze tam gdzieś pod spodem są kwiaty. I będą wyrastały. Tu jeszcze muszę pousuwać. Tutaj jeszcze muszę pousuwać te brzydkie rzeczy, listki, kwiaty i doprowadzić to dzisiaj do porządku, póki jest czas. Te sałaty, nie wiem czy je przepikuję, czy nie. Na razie niech sobie rosną. Później jeszcze pomyślę, co z nimi dalej zrobić. Pomidory na przykład co rosną, to je po prostu przywiązuję i jeszcze później doczepiam tymi klipsami, żeby tu się nic nie stało. Tutaj moja maskotka wypuszcza pączki kwiatowe. Wbrew pozorom powiem wam, że samych owoców dużo nie miałem, ale bardzo dużo było właśnie tych warzyw liściastych, dużo sałaty właśnie tej nasturcji i powiem wam, że od połowy maja praktycznie codziennie coś stąd zbierałem. I po prostu jadłem, więc jak najbardziej na plus. Wiecie, tak sobie wstawałem rano po prostu i sobie szedłem na balkon, zrywałem rzeczy i wracałem. Dosyć taka przyjemna, powiem wam, rutyna była. Miło tutaj posiedzieć po pracy, czy po prostu wolny dzień rano, czy pod wieczór. Po prostu jak słońca tego nie ma. I tak po prostu na spokojnie się napić kawy. Tu zająć się właśnie roślinami. Taką ma fajną funkcję, po prostu relaksacyjną. Ten cały ogródek na balkonie, chociaż wiadomo, on jest tutaj robiony tak po macoszemu, nieudolnie, że tak powiem, no bo ja nie mam w tym wprawy, ale jestem jak najbardziej zadowolony. To, co tylko mnie tutaj denerwuje, to tylko to, że zioła nie rosną mi tutaj tak, jak ja bym po prostu sobie zakładałem w głowie. Jak ja sobie tam to wyobrażałem. Nie rosną tak, jak bym chciał.
ale po prostu myślę, że będzie jak najbardziej w porządku. Ten rozmaryn też tak samo sobie kupiłem wczoraj. On dzisiaj oklapł, no bo niedawno go podlałem, było ciepło. Było bardzo ciepło. Lawendę też sobie nową kupiłem, bo ta już zaczyna coś jej doskwierać. Jakieś takie... Coś jej tam nie pasuje tej lawendzie po prostu. I dokupiłem sobie nową. Czy ona będzie w tym samym miejscu? Nie wiem. Nie wiem, czy one po prostu nie mają za ciężkiego podłoża. Może to jest przyczyna. Ale jednak mają sucho. Podlewam tak, żeby po prostu nie przedobrzyć. I nie wiem. Wcześniej rosły przy rancie balkonu, w sensie tu. I mi się po prostu wydaje, że one tu miały za ciemno, wyciągały się i bardzo, bardzo opornie rosły, więc teraz powinny być jak najbardziej w porządku. Tylko jeszcze muszę dojść do tego, co im tak naprawdę nie pasuje. Jeżeli chodzi o te truskawki, to one są takiej wielkości, widzicie, tyłka nie urywają, ale są i powiem wam, że są całkiem spoko. Te na początku były takie kwaśne, ale te są jak najbardziej okej. I ja tego tak nie jem, bo jednak pył się tu jakiś osadza. Jaskółka przyleciała. Jakiś pył się tutaj osadza, więc ja tego tak stricte nie jem. To wszystko, oczywiście to, co wnoszę do domu, stąd to ja to płukam i dopiero wtedy jem. No, to dzięki. Do zobaczenia. Cześć.